Ostatnio byliście bardzo rozczarowani faktem, że pojawił się odcinek denkowy, a nie było naszego słynnego dżingla, także więcej tego błędu nie popełnię. Zapraszam Was na pełne pudełko, pełne pustych pudełek. Lecimy. Puste pudełka. Zacznijmy od chemii domowej. Zużyłam proszek do prania. Zobaczcie, że jest pusty. Proszek do prania marki Balia i to jest ten do kolorowego prania. Bardzo mi odpowiada ten proszek. Szukałam czegoś, co będzie miało bardziej naturalny skład, co nie będzie takie chemiczne, co nie będzie miało jakiegoś takiego bardzo mocnego zapachu, bardzo silnych właściwości i ten proszek dobrze mi się sprawdził, bo bardzo bałam się, że on w ogóle nie będzie prał, że wiecie, że to musi być ta chemia, żeby się uprało, a wcale nie, wszystko ładnie się dopiera. Oczywiście jak jest jakieś mocne zabrudzenie, no to wiadomik, że trzeba tam czasami ręcznie przeprać, czy namoczyć, czy coś takiego, tak jak przy zwykłym proszku, ale on normalnie pierze, pranie jest świeże, ale co dla mnie jest plusem, nie ma takiego mocnego zapachu prania, którego ja nie lubię i wiem, że to jest, wiecie, po prostu chemia, której nie chcę na sobie mieć, więc no on ma taki zapach lekko mydlany, powiedziałabym. Właśnie razem z tym proszkiem dochodzi taki kawałek tekturki, który możemy sobie rozłożyć w taką szpatułeczkę do miarkę do proszku, więc totalnie eko, bardzo fajny proszek. Mam już kolejne opakowanie, mam też do białego i jestem z niego bardzo zadowolona. Będę kupować w przyszłości również. Zużyłam również, to jest taki w sumie kosmetyk dla pieska bardziej, to jest spray na kleszcze i to jest marka Holista. Jest to taki po prostu naturalny spray z naturalnymi olejkami eterycznymi, który ma trochę odstraszać kleszcze, bo nasz piesek jest chroniony odpowiednimi preparatami, ale jednak te preparaty, które ona dostaje, chronią ją przed tym, żeby się zarazić na przykład tam babesiozą czy ehrlichiozą, ale nie chronią przed tym, że ona tych, wiecie, robali nie przynosi do domu. Ona czasami po prostu łażą po niej. Mam wrażenie, że wiecie, to nie jest tak, że te spreje tak działają niezawodnie, ale mam wrażenie, że jednak no troszkę mniej przynosi tego paskudztwa, nie? Więc jeśli to ma wystraszyć chociaż, nie wiem, jednego czy dwa, to uważam, że warto. Teraz kupiłam inny w takim fajniejszym atomizerze, bo tutaj jak się pryskało tak, to nawet jeszcze pryska troszkę, to było spoko. Ale jak już trzeba było tak, wiecie, pod spód gdzieś tego psiaka, albo już się kończył, to tak, wiecie, nie było to wygodne, więc zużycie końcówki nie było zbyt wygodne. Mam teraz inny, więc zobaczę, jak tamten będzie się zużywało. Takie spraye nie dają takiej, wiecie, 100% gwarancji, że nic nie przyniesie. One tak może troszkę mniej się tych robali przyniesie. Jak macie coś, co naprawdę super działa, z tego typu takich właśnie sprayów, to dajcie znać, bo ja chętnie, no wiecie, no chętnie wezmę coś, co jest takie skuteczne, ale też naturalne, żeby, wiecie, nie szkodzić pieskowi, środowiskowi i tak dalej. I już przechodzimy do takich typowo kosmetycznych rzeczy. Słuchajcie, zużyłam zmywacz do paznokci. W ogóle on jest stary, ten zmywacz, bo wiecie, jak ja często maluję paznokcie, zresztą sami widzicie, jak często. Ostatnio chyba miałam w maju raz pomalowane, a tak to miesiące nic. I jest to zmywacz B-Beauty z Biedronki. Ja byłam z niego zadowolona. On zmywa, tak? O to chodzi, żeby zmywał i nie jest taki, wiecie, strasznie mocno śmierdzący. No ma intensywny zapach, jakiś też taki lekko słodkawy, ale jest ok. No wygodne jest to opakowanie, że to się tak psika. W ogóle mąż mi trochę pomagał zużywać ten produkt. Nie do paznokci, ale czasami jak coś rozkręcał, telewizor, komputer, pilota, coś tam trzeba było tam przyczyścić delikatnie, czymś takim, wiecie, mocniejszym, to sobie brał ten zmywacz do paznokci. I tak nim kręcę, bo szukam, gdzie jest data. 2023 chyba? Ogólnie polecam, był spoko. Zużyłam też takie mydło w płynie Sien, czarny bez. Bardzo mi się podoba ten zapach. Dla mnie on pachnie... Jest taki lekko może kwiatowy ten zapach, ale mi się bardziej kojarzy z jakimś takim jagodowym, borówkowym, taki bąbelek tutaj się robi śmieszny. Bardzo ładny zapach, bardzo przyjemne mydło o ślicznym zapachu. Jak będziecie mieli okazję i korzystacie z takich rzeczy, z takich refili, to ten był bardzo spoczko. A propos Sien, mam tutaj też takie opakowanie po mydle. Jeszcze tutaj kończę to mydełko. Jest to mydło kremowe róża i wanilia i kupiłam je sobie po prostu do mycia pędzli, bo tak sobie sprawdzam różne. Ostatnio pamiętacie, że miałam jaki to jest jeleń? Biały jeleń czy szary jeleń? Biały jeleń chyba. To z tego jelenia miałam, no one były troszeczkę za delikatne te mydła do mycia pędzli jednak. Ta jest spoko, ta jestem zadowolona z tego. Bardzo ładny ma zapach. Czy on jest różany?
nie wiem, taki kwiatowy. Tej wanilii nie czuć jakoś mocno, on nie jest jakiś taki słodki, ale ładny, taki świeży, jakby kwiatowy zapach. Bardzo przyjemne mydełko, spoko do mycia pędzli, bo czuję, że lepiej domywa niż tamten jeleń, więc jest gitówka. Tutaj mąż się może pochwalić, słuchajcie, zużył zapach, kolejny Made in Lab numer 103. Ten był taki kategorii drzewnej, no taki troszkę szyprowy, drzewny zapach. Ma też w sobie sporo takiej świeżości, ale to nie jest taka świeżość cytrusowa, taka lekko ziołowa. Przyjemny zapach. Bartkowi pasował, bardzo mu się podobał, aczkolwiek on ma swojego jakiegoś innego faworyta. Nie pamiętam, czy to była 104, czy 105, czy jeszcze jakaś inna, setka inna. Ale ten też lubił. Bardzo ładnie wygląda. Taki troszkę bardziej po tej eleganckiej stronie zapach. Niby jest taki właśnie drzewno, taki lekko ziołowo, świeży, troszkę wodny może, ale właśnie kojarzy mi się z takim troszkę bardziej jakby świeżym, eleganckim mężczyzną. Zużyłam również piankę do mycia twarzy z Basic Lab. Oczywiście wszędzie są psie włosy i ta pianka bardzo mi odpowiadała. Ja używałam różnych tych pianek już z Basic Labu, jakąś tam nawilżającą na pewno i chyba tą białą. I powiem Wam, że ta chyba pasowała mi najbardziej, ale nie umiem powiedzieć dlaczego. Jakoś tak, nie wiem, wszystkie są spoko, ale ta jakoś taka była dla mnie mega przyjemna, jakoś, kurde, nie umiem tego opisać, ale była dla mnie jakaś taka mega przyjemna, jakiej używałam i chyba bardziej ją lubiłam niż tą niebieską nawilżającą, ale szczegółów Wam nie podam dlaczego. Bardzo fajna pianka, dobrze domywa resztki makijażu po demakijażu, albo jak macie bardzo lekki makijaż, to też można nią zrobić demakijaż, a potem jeszcze raz umyć po prostu buźkę i jest taka fajna, delikatna, ale jednak domywa wszystko co trzeba, także i buzia nie jest po niej ściągnięta. Bardzo mi odpowiadała. Jak będę kupowała w przyszłości piankę z Basic Lab, to myślę, że najprędzej właśnie sięgnę po tą, czyli kojącą. Tu z Basic Labu zużyłam również prebiotyczny żel do higieny intymnej. Powiem Wam, że był bardzo przyjemny. Ja takich produktów też nie używam tak nagminnie, raczej tak okazjonalnie, po prostu w razie potrzeby, ale ten był naprawdę fajny, wydajny. On też nie jest jakiś bardzo drogi, jak na Basic Lab to był naprawdę spoko. No i jednak ma gdzieś tam fajny skład, że są prebiotyki, kwas laktobionowy i trechaloza i wiecie, gdzieś tam jednak tą okolicę pielęgnuje. Nie wysuszał, nie podrażniał, a te żele czasami intymne to potrafią robić w ogóle cuda, więc wiemy, że najlepiej myć się po prostu dokładnie wodą, ale raz na jakiś czas, kiedy potrzebuję wzmożonej higieny, to używam właśnie takich rzeczy i ten był bardzo spoko. Być może w przyszłości, jak będę miała okazję, to chętnie sobie do niego wrócę. Zużyłam również maseczkę całonocną z Biolaven. Bardzo lubię ten produkt. Lubię do niego wracać tak w okresie jesienno-zimowym i właśnie już jest po tym okresie jesienno-zimowym i jeszcze został ze mną przez całą wiosnę. Bardzo lubię ten zapach. On jest taki, to jest niby winogronowy chyba? Ekstrakt z winogron, ale jest troszeczkę taki lekko lawendowy, lekko słodkawo-winogronowy, bardzo przyjemny. Mega fajnie nawilża, łagodzi, pielęgnuje skórę, właśnie jak się nałoży on na całą noc, no to czuć, że ta buźka jest taka fajnie wypielęgnowana, porządnie tak zmiękczona, nawilżona i ładnie wyrównuje mi koloryt skóry, że jest taka promienna rano. Mega przyjemna maseczka. Teraz na lato dla mnie jest już tak, jak mam za dużo tej pielęgnacji, to jest mi za ciężko, więc wolę właśnie takie rzeczy na jesień, zimę, więc w przyszłości pewnie do niej sobie wrócę, bo to jest moje chyba 3. opakowanie w życiu, jak nie 4. Ale no bardzo lubię. Mam tutaj 2 kremy z Creamy, oba te same Moringa. Jeden był rzucony już tam powiedzmy dawno temu, a niedawno dorzucony został kolejny, bo to jest 30 ml, więc troszeczkę szybciej schodzi niż taki 50 ml jednak produkt. Bardzo fajny krem, taki odżywczy, pielęgnacyjny. Ten Moringa właśnie jest takim bogatszym kremem. Nawet bym powiedziała, że taki leciusieńko tłusty, leciutko. Będzie fajny do skór dojrzałych i suchych. Właśnie mój Bartek jeden to praktycznie sam zużył, a jeden to tak razem zużywaliśmy. Tak w szczególności właśnie polecam do cer suchych, normalnych i dojrzałych, do takiego fajnego odżywienia. No i a propos właśnie jeszcze Creamy, zużyłam
mojego ulubieńca, o którym Wam już wielokrotnie mówiłam, krem Pecky Eye. Cudowny. Cudowny, odżywczy krem pod oczy, taki o bogatszej konsystencji, ale nie tłustej. Fajnie łagodzi, nawilża właśnie i odżywia okolice pod okiem. Nie rozwala makijażu, więc spokojnie pod make-up na dzień, a na wieczór oczywiście jak najbardziej, ale właśnie to mnie miło zaskoczyło, bo te naturalne kremy, które mają naturalny skład i są właśnie takie bogatsze w swoim składzie, takie w konsystencji, no to czasami tak wiecie, rozwalają ten make-up jednak, że ten korektor się gorzej trzyma czy coś, a tutaj absolutnie nic się takiego nie działo, cudownie się make-up trzymał, uwielbiam ten krem, mam już drugi w zapasie, teraz sobie zużywam inne, mam pootwierane z Sensum Mare, ale do tego sobie chętnie wrócę, bo już mam zapas. Także bardzo cudowny krem, jeżeli lubicie bogatsze konsystencje pod oko, to bardzo, bardzo polecam wypróbować. Mam tutaj jeszcze jeden zapach, to jest zapach paryskie perfumy numer 73 i to jest taki odpowiednik Dior Sauvage. Taki wiecie, troszkę bardziej pierny, przyprawowy, intensywny, taki męski i powiem Wam, że ja musiałam go zużyć tak na cito, bo mi kiedyś spadło to opakowanie, tu może zobaczycie, że jest takie pęknięte i generalnie wiecie, on tak stał i było wszystko ok, ale zobaczyłam, że zaczyna mi tak wiecie, podciekać, więc on stał u mojego Bartka, ale on nie przepadał za tym zapachem. Ja też się nim psikałam i go używałam, ale po prostu potem jak już zobaczyłam, że on tak zaczyna tutaj gdzieś mi wyciekać i co chwila jest pod nim plama, no to stwierdziłam, że już go muszę zużyć, więc go tak trochę do wnętrz zużywałam, potem sobie zrobiłam z niego jakąś taką mieszankę i resztka jego jest odświeżaczem w toalecie, także musiałam go tak na szybko zużyć, ale jeżeli lubicie właśnie takie przyprawowo-męskie, świeżo przyprawowe zapachy, no to ten był spoczko i dobrze się trzymał, długo się trzymał w ogóle na ubraniu. Mam tu jeszcze jedno mydło i tu jest biały jeleń, nie szary jednak, tylko biały. Takie mydło, wiecie, naturalne i powiem Wam, że ja kupiłam je do mycia pędzli, ale jednak do mycia pędzli to jest za delikatne, trzeba było mocniej tym pędzle pocierać i niektóre mi się tak trochę rozczapirzyły, tutaj Wam pokażę, na przykład ten, nie mogłam go domyć i widać, że w środku jest taka, wiecie, no od takiego mocnego pocierania tak się nie powinno w ogóle myć pędzli, ale no już nie mogłam go doczyścić, już byłam wkurzona i trochę mi się, wiecie, zmechaciły tutaj w środku te włoski, no i niestety już taki jest trochę rozczapirzony, więc może jakoś spróbuję go, nie wiem, wyczesać albo coś z nim zrobić, w każdym razie za delikatny do mycia pędzli mydło, do ciałka spoko, ale nie do pędzli. Mam tutaj również mój ukochany dezodorant z CD, tylko słuchajcie, jak zwykle wykupiliście mi wszystkie granatowe i musiałam kupić lilię wodną. Wolę ten granatowy. Nie wiem, czy one się różnią w składzie, ale ten granatowy jakoś i zapachem mi bardziej pasuje i jakoś tak właściwościami, ale to może jest, jak to się mówi, placebo? Nie mam pojęcia. Teraz to mi w ogóle śmierdzi spoconą pachą, ale normalnie to on pachnie no takim świeżym, kwiatowym zapachem. Mówiłam Wam wielokrotnie o tym dezodorancie, bardzo go lubię, bo nie ma soli aluminium, nie jest to antyperspirant, ale jednak jak na taki naturalny dezodorant, który nie ma tych właściwości antyperspiracyjnych, to ten działa u mnie najlepiej, bo czasami ta pacha no będzie wilgotna, jak gdzieś tam, wiecie, się zgrzeje czy zestresuje, ale nie będę śmierdziała, więc lubię go. Teraz jakiś nowy zapach w ogóle znalazłam, nie pamiętam, jakiś tam lotos czy coś takiego, jeszcze jakiś tam inny, taki różowy i też jest ok. Mam tutaj kolejne petardziątko zużyte, czyli Skintra i serum ceramidowe i jeju, jakie to jest cudowne. Ja to używałam zamiast kremu. Cudowny kosmetyk, bardzo chętnie sobie do niego kiedyś wrócę, mówiłam o nim w petardziątkach. Jest to absolutny mój hicior, cudownie nawilża, łagodzi, koi skórę, przyspiesza gojenie i jak używacie jakichś kwasów czy retinoidów, no to fajny do takiego właśnie złagodzenia troszeczkę skóry. No jak macie skórę wrażliwą, to jest to cudne. Jest to po prostu hit, to jest taki plasterek, taki opatrunek na skórę, ale jednocześnie jest leciutki, mega. Mega, mega, mega. Tylko jeden minus. W pewnym momencie, gdzieś nie wiem, w połowie opakowania zepsuła mi się ta pompka. Widzicie, ona nie chce się tak do końca jakby wcisnąć i po prostu nie wychodziło mi jedzonko ze środka. Musiałam po prostu w ten sposób i wycierać sobie to, albo wylewać, także no taki minus jeden mały. Może miałam po prostu jakąś wadliwą sztukę, ale ogólnie bardzo, bardzo polecam. Mam tutaj również szampon w kostce zużyty z 4 szpaków i to jest ten dziegciowy, ten taki śmierdziuszek.
no mocno śmierdzi. On jest taki dymno, żywiczno, trochę jak smoła pachnie. Ale mi ten zapach nie przeszkadza. Jestem przyzwyczajona do śmierdzących szamponów, bo te oczyszczające często, czy takie przeciwłupieżowe, to też mają takie czasami śmierdziuszki. Niektórzy nie będą w stanie tego zapachu wytrzymać, ale dla mnie jest taki, że ja go czuję podczas mycia włosów, ale potem, no wiecie, nakładam odżywkę, która pachnie, suszę i ja nie czuję tego zapachu na włosach. I to jest teoretycznie do wszystkich rodzajów włosów, ale ten dziegć jest właśnie dobry przy swędzącej skórze głowy, przy takiej wrażliwej skórze głowy, przy jakichś takich problemach z przetłuszczaniem, z łupieżem, jakichś takich właśnie skórno-głownych rzeczach. Czy ja czułam, że on jakoś tam mi robi jakąś wielką robotę w kwestii skóry głowy? Miałam wrażenie, że chyba nie swędzi mnie po nim skóra głowy. To już jest duży sukces, bo mnie często po szamponach swędzi łeb, a po tym mnie nie swędziało, więc spokejka. Połączenie słowa spoko i okejka. Spokejka. Mam tutaj również, ten też cudowny kosmetyk z Returnu i to jest Pore Shooter. Taki produkt do demakijażu, który zmienia troszeczkę swoją konsystencję z takiego lekkiego, żelowego masełka w olejek, a potem w gomasz. Czyli taki, no nie mogę nazwać tego peelingiem, bo to są takie mięciutkie granulki, które pomagają jakby rolować nasz martwy naskórek i jeżeli może jesteście wrażliwi na punkcie właśnie jakichś takich, nie wiem, grudek pod palcami, to nie będzie to dla Was przyjemne. Dla mnie było genialne, bo właśnie fajnie pomagało mi jakby ściągnąć, nie wiem, tą maskarę rozpuszczoną i tak dalej. I buzia jest po nim tak gładziuchna, taka gładziusieńka, właśnie jakby ściągała jeszcze ten martwy naskórek z powierzchni skóry, ale w taki łagodny sposób, nie jak peeling, tylko właśnie jak taka, wiecie, bardzo delikatna myjka, coś takiego. Mega fajny produkt, bardzo wydajny, bardzo dobrze mi się sprawdził, chętnie do niego w przyszłości wrócę. Mam tutaj jeszcze wygładzający płyn mikrozłuszczający z Basic Lab i powiem Wam, że jest to fenomenalny kosmetyk. Pamiętacie może ten mój taki etap, gdzie tak mocno mnie tutaj wysypało, miałam takie stany zapalne i tak dalej. Ja w tym czasie używałam tego produktu, ale używałam go sporadycznie, bo jakoś tak bałam się, że wiecie, jak to jest z kwasami, to zaraz przesadzę z tymi kwasami, bo można z nimi przesadzić i zrobić skórze kuku i tak używałam go, wiecie, no nie wiem, raz, 2 razy w tygodniu, ale no on jest tak naprawdę do takiego codziennego stosowania i jak zaczęłam go codziennie stosować, to naprawdę widziałam, że te moje stany zapalne się fajnie goiły, fajnie gasiły. Oczywiście no cały czas gdzieś tam one się pojawiały, bo to nie była kwestia, nie wiem, jakiegoś kosmetyku, który mnie zapycha, czy pielęgnacji nieodpowiedniej, tylko po prostu kwestia hormonalna. To mi naprawdę pomogło troszeczkę łagodzić ten problem, bo te zmiany były naprawdę takie aż bolesne, aż takie guzy, że nie mogłam się dotknąć, jak się zmywałam makijaż, to mnie tutaj wszystko bolało. I to mi jako pierwsze trochę pomogło, żeby właśnie wyciszyć te problemy. Potem używałam innych produktów, o których Wam powiem, jak je zużyję, ale to był właśnie pierwszy taki mój ratunkowy kosmetyk, który naprawdę zrobił mi robotę w kwestii właśnie tych stanów zapalnych tutaj i w kwestii wygładzenia tekstury na policzkach. Obecnie moja skóra ma się naprawdę dobrze, więc teraz już bardziej powiedziałabym, że zapobiegawczo takich rzeczy używam niż po to, żeby jakby ratować skórę, ale to było naprawdę świetne. Aż żałuję, że to w ogóle tak długo stało u mnie, bo ja dostałam to kiedyś w przesyłce PR-owej i to stało, tak nie wiedziałam, kiedy to otworzyć, bo miałam a to retinale, a to coś tam pootwierane i tak stało, a potem żałowałam, że to stało, bo to było naprawdę świetne dla skór tłustych, które mają jakieś takie tendencje do niedoskonałości, do rozszerzonych porów, do jakichś zmian na policzkach, na żuchwie, gdziekolwiek. Fajnie to wszystko łagodzi, wycisza, koi i poprawia teksturę naszej skóry. I ostatni produkt z Mokosza, masełko. Kocham w ogóle takie masełka do ciała w okresie jesienno-zimowym. I jest to regenerujące masło do ciała, pomarańcza z cynamonem, więc idealny taki produkt właśnie na jesień, zimę. Piękny zapach, taki delikatnie świeżo-cytrusowy, właśnie pomarańczowy, ale z taką słodką i taką otulającą nutą właśnie tej słodyczy pomarańczy i cynamonu i jakichś takich innych jeszcze przypraw, takich lekko korzennych. Bardzo fajny produkt, fajne masełko, które też nie jest takie bardzo twarde. Niektóre masełka są takie twarde, że trzeba je tak, wiecie, najpierw tak rozmasować, żeby coś się nałożyło, a tu możemy paluszkiem sobie nabrać i to jest jak taki masełkowy mus. Pięknie pachnie, fajnie nawilża, regeneruje skórę. Uwielbiam masełka i te z Mokosza mają fajny, naturalny skład, więc jak nie próbowaliście nigdy, to polecam spróbować. Mam teraz jeszcze balsam
ich używam i też jest fantastyczny. No dobra, teraz nie pamiętam, ale będę chciała sobie pewnie w przyszłości spróbować też innych zapachów, bo kosmetyk jest bardzo spoczko. Trochę się uzbierało tych produktów, policzmy. 2, 10, 14, 19, 20. W tym miesiącu całkiem sporo, ale mieliśmy długą przerwę od ostatniego denka, no i to są też produkty, które zużywam razem z moim mężem w dużym stopniu. Na przykład zmywacze do paznokci. Nie no, głównie jakieś takie, wiecie, kremy, czy takie tam produkty do mycia. Także jak mieliście któryś z tych produktów i Wam się sprawdził, bądź się nie sprawdził, to dajcie znać, co myślicie. Jeżeli macie jakieś swoje buble albo hity, które odkryliście właśnie dzięki zużywaniu, to dajcie koniecznie znać w komentarzach i jak potrzebujecie wsparcia właśnie w zużywaniu, żeby nie kupować więcej niż się zużywa, to zapraszam na naszą grupę Project PM Polska. Tam głównie skupiamy się na produktach do makijażu, ale też wspieramy się w zużywaniu nadmiernych zapasów pielęgnacyjnych, więc serdecznie Was zapraszam i dziękuję za uwagę. Jeśli lubicie tego typu odcinki, zostawcie mi suba, lajka i komentarz i do następnego. Pa, pa!